Witam bardzo serdecznie. To jest pierwszy odcinek nowego cyklu Pay or not to pay, tax is the question. Moim gościem jest Maciej Grzegorczyk. Witaj, Maćku. Hej, dzień dobry. A ja nazywam się Sławek Zawadzki. Ja tylko powiem kilka ważnych rzeczy na temat Maćka. Maciek jest radcą prawnym, jest doradcą podatkowym, partnerem w kancelarii KHG we Wrocławiu, ale jest również właścicielem takiego serwisu, który nazywa się kryptoprawo.pl, który w tej chwili gorąco sugeruję odwiedzić. Może nie w tej chwili, tylko zaraz jak ten odcinek się skończy. A to jest nowy cykl, podczas którego chcemy rozmawiać o tym temacie, który jest ważnym tematem kryptowalutowym, pewnym. No właśnie, bo podobno pewne są tylko dwie rzeczy, śmierć i podatki, i o podatkach chcemy rozmawiać. To jest nasze drugie spotkanie w tym jakby tego typu, chociaż w tym cyklu pierwsze. No to Maćku, a jeszcze jedną ważną rzecz miałem dodać. Maciek reprezentuje główną siłę prawną w Kandze. Także jeżeli, słuchajcie, coś w Kandze nie działa, to wiecie, do kogo dzwonić. A teraz... Albo pisać. Albo pisać, tak. Maciek, czy w Polsce za niepłacenie podatków można pójść do więzienia? Tak, można pójść do więzienia, ale też nie będziemy nikogo straszyć. Kodeks karny skarbowy obowiązuje, jest możliwość nałożenia kary grzywny, jak i kary pozbawienia wolności, ale tak w praktyce to się zdecydowanie nie zdarza. Więzienia są w Polsce raczej przepełnione i nie ma co się tutaj obawiać, że ktokolwiek będzie raczej karany karą pozbawienia wolności. Grzywny niestety się zdarzają, widełki są bardzo szerokie, ale jednak również te grzywny zwykle są bardzo małe. Okej. A za co przyznawana jest grzywna? Czy za to, że zostanę przełapany na tym, że uniknąłem zgłoszenia właśnie jakiegoś przychodu czy dochodu do podatku, czy też za błędy, które popełniłem? Znaczy, jak są błędy, to zwykle grzywny się nie daje. Grzywna się daje zwykle za to, że nie wykazaliśmy dochodu do opodatkowania i to jest taki główny element walki, czyli jeśli chcemy uniknąć opodatkowania, często jest tak, że ludzie nie zgłaszają PIT-u 38 i liczą na to, że jakoś się to upiecze. Ja zawsze mówię, jeśli masz przychód na rachunek bankowy, bezwzględnie musisz się rozliczyć, bo ryzyko jest zbyt duże. Jeśli natomiast kupiłeś coś za w ramach wykorzystania jakiejś karty kryptowalutowej i nie rozliczysz tego, to powinieneś to rozliczyć, ale powiedzmy sobie szczerze, urzędy skarbowe w tym momencie nie mają żadnego mechanizmu, żeby rozpoznać ten przychód. Rozumiem. Bardzo ciekawe rzeczy mówisz. Czy pojęcie optymalizacji podatkowej, od razu mówię, co mam na myśli optymalizację podatkową. Chodzi mi o to, że podejmuję działania zmierzające do tego, żebym tego podatku zapłacił jak najmniej, ale żeby było to zgodne z literą prawa, ale jednak zmierzam do tego, żeby zasilić Skarb Państwa w istotnie mniejszym wymiarze. Czy to jest przestępstwo, czy to nie jest przestępstwo? Nie, to też nie jest przestępstwo podatkowe. Optymalizacje podatkowe są legalne. Wiele osób mówi, że nawet taki mechanizm, że kończymy działalność jako JDG, jako jednoosobowa działalność gospodarcza i przechodzimy na spółkę z to już jest jakaś agresywna optymalizacja podatkowa i że mogłaby podlegać zgłoszeniu jako schemat podatkowy, ale to są naprawdę bzdury. I nie można tego tak rozpoznawać. Wykorzystywanie normalnych, legalnych instrumentów prawnych do na przykład przesunięcia swoich obciążeń podatkowych jest legalne. Czyli, Sławek, najbardziej popularny sposób na kwestie podatkowe z kryptowalut, zakup krypto na koniec roku i w ten sposób brak konieczności zapłacenia podatku. No i właśnie zaraz będziemy o tym rozmawiać, ale gdybyś mógł teraz wyjaśnić, jak działa system podatkowy w Polsce, jeżeli chodzi o krypto. Od czego ja tak naprawdę jako kryptowalutowiec, na razie osoba fizyczna, zaraz zapytam się ciebie o przedsiębiorców, od czego ja ten podatek powinienem zapłacić? Powinieneś zapłacić podatek, jeśli masz nadwyżkę przychodów nad kosztami na koniec roku podatkowego. I w tym względzie mamy tak naprawdę jedne z bardziej przejrzystych przepisów podatkowych w Europie. Często na polskie prawo się narzeka, ale ja uważam, że naprawdę polskie przepisy kryptowalutowe są całkiem niezłe. Nie poszliśmy w stronę tego, żeby rozliczać każdą transakcję indywidualnie, tak jak to było w kontekście angielskich przepisów, bo po prostu zabijało to rynek kryptowalutowy tak naprawdę. Tutaj, jeśli kupiliśmy na przykład za 10 000 złotych w styczniu kryptowaluty, następnie handlowaliśmy wielokrotnie na parach BTC, do LTC, do ETH, do OPLN i wielu innych i na koniec roku stwierdziliśmy sobie, mamy 31 grudnia, koniec roku podatkowego, wychodzimy z kryptowalut do
fiatów, czyli sprzedajemy teraz nasze kryptowaluty za 100 tysięcy złotych, to na PIT 38 wpisujemy 100 tysięcy złotych przychodu, 10 tysięcy kosztu i od 90 tysięcy złotych płacimy podatek dochodowy. Ile ten podatek wynosi? Teraz wynosi 19%. Jest plan, że zyski kapitałowe podlegałyby zwiększeniu do 20%. Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Ma być też zwolnienie do 10 tysięcy złotych z tego podatku. No ale myślę, że większość osób wolałaby, żeby wciąż zostało 19% bez żadnego problemu. 19-20 to jeszcze bym powiedział, ta różnica nie jest aż tak dotkliwa, ale czy tutaj mamy do czynienia z tym mechanizmem progresji? To znaczy, że jeżeli zarobię jednak więcej, to mi się to zamieni na 32? Nie ma tutaj mechanizmu progresji takiego klasycznego. Jest tak zwana danina solidarnościowa. Jeśli będę miał dochód ponad 1 000 000 złotych, to jeszcze płacę od nadwyżki ponad 4% podatku i tą nadwyżkę się niestety łączy z kilkoma źródłami podatku. Nie łączy się na przykład, jeśli mamy zyski z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem. To jest taki jedna z popularnych rzeczy, ale tak to trzeba po prostu łączyć swoje zyski podatkowe. Czyli jeżeli z tytułu umowy o pracę zarobiłem 900 tysięcy złotych, a z tytułu obrotu kryptowalutami mój dochód wynosił 200, czyli w sumie 1 100 000, Tak, to łączymy. od nadwyżki niestety musisz jeszcze 4% zapłacić. Rozumiem. No to chciałem tylko to skomentować w taki sposób, że faktycznie też rozpoznaje polski system podatkowy jako ten prostszy. Tak. Nasi koledzy z Wielkiej Brytanii tak naprawdę łapią się za głowę, jak muszą rozliczyć swoje transakcje kryptowalutowe. Okej, czyli jeżeli jestem przedsiębiorcą i teraz od razu sobie powiedzmy, jak to rozdzielam jako nieprawnik. Przedsiębiorca z jednej strony to jest ktoś, kto prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, a z drugiej strony to ktoś, kto prowadzi coś, co ma osobowość prawną, czyli na przykład spółkę ZO. Czy tutaj rozliczenia wyglądają inaczej, jeżeli chodzi o krypto? Rozliczenie wygląda o tyle inaczej, że na spółce ZO, bo od tego zacznijmy, i generalnie na spółkach mamy po prostu zysk kapitałowy, wciąż 19%, ale nie mamy daniny solidarnościowej. I to jest coś, co jednak jest dosyć zyskowne, jeśli mamy faktycznie ten zysk bardzo, bardzo duży. Oprócz tego zmienia się termin rozliczenia, bo normalnie mamy PIT 38 i trzeba zapłacić do końca kwietnia kolejnego roku, a na spółkach mamy termin do końca 3. miesiąca kalendarzowego, czyli tak naprawdę do końca marca i składamy to na zeznaniu CIT-WW. Te zeznanie jest jednostronnicowe, więc jest naprawdę proste w wypełnieniu i tutaj znowu chwała, że nie skomplikowali tych systemów. Często spotykam się na przykład z pytaniem, czy trzeba załączać do tego swoją historię transakcji. Ja za każdym razem mówię, żadnej historii transakcji nie załączamy, tylko i wyłącznie składamy zeznanie podatkowe i to jest całkowicie wystarczające. Jeśli chodzi natomiast o kwestię działalności gospodarczej, to jest następne częste pytanie. Czy handlując na kandze, robiąc to często, regularnie, to czy powinienem założyć działalność gospodarczą, zwłaszcza jeśli jest to moje jedyne źródło utrzymania? Otóż wciąż jest powiedziane, że to są zyski kapitałowe. I nawet jeśli będziesz miał działalność gospodarczą, to rozliczasz to na PIT 38, mimo że masz swoje JDG. Więc założenie działalności gospodarczej nie jest w ogóle potrzebne dla rozliczeń kryptowalutowych i nawet jak masz działalność, to wciąż rozliczasz się na PIT 38. PIT 38, tylko przypomnijmy dla tych, którzy nie są tutaj biegli, jeżeli chodzi o PIT, to jest PIT dla normalnego rozliczenia osoby fizycznej, tak? Dokładnie tak. No to z tego, co mówisz, jeżeli mam taki zamiar, żeby obracać kryptowalutami i odnosić tutaj sukcesy, to w moim interesie jest to, żeby działać w ramach spółki ZO na przykład, tak? Tak, ale trzeba zwrócić uwagę na to, że będziesz miał te pieniądze jako na spółce ZO i załóżmy, że pewnego dnia żona ci powie, Sławek, trzeba kupić mieszkanie. Tak. No i musisz wyciągnąć te pieniądze ze spółki ZO, no i najbardziej takim transparentnym przykładem, sposobem, który państwo by chciało, to jest, że wypłacisz to sobie dywidendą. A dywidendą opodatkujesz się w ten sposób dwukrotnie, czyli drugi raz będzie trzeba zapłacić podatek dochodowy. No i nie jest to najprzyjemniejszy sposób, więc jeśli chcesz wykorzystywać swoją spółkę jako mechanizm inwestycyjny, tak, jest to dobry sposób. Jeśli natomiast chcesz mieć pieniądze u siebie jako u osoby fizycznej, no to jednak lepiej jest od razu realizować te zyski na osobie fizycznej. Czy optymalizacją podatkową jest wzięcie pożyczki ze spółki ZO? Dla tych, co znowuż nie są biegli w tym temacie, chodzi o to, że ja jako
główny udziałowiec w spółce ZOO, jednocześnie prezes, zamiast wypłacić sobie dywidendę, biorę pożyczkę. No i wiemy o tym, że pożyczka jest istotnie mniej oprocentowaną czynnością, jeżeli chodzi o podatki, bo tam jest tylko podatek PCC. Tak. No. I teraz właśnie to jest ciekawe, że jak pożyczam pieniądze do swojej spółki, to PCC nie ma. Jeśli natomiast wyciągam pieniądze z spółki pożyczką, to PCC jest. Ale taka czynność może zostać zakwestionowana, że tak naprawdę unikamy w ten sposób wypłaty dywidendy bądź unikamy wypłaty wynagrodzenia jako uchwałą zarządu, chociaż to akurat już jest nieobowiązkowe. I w ten sposób dojdzie do zakwestionowania takiej czynności, że to tak naprawdę była dywidenda. Też, żeby być uczciwym, takie sprawy, one w Polsce się praktycznie nie pojawiają, więc trzeba mieć na uwadze to, że często prawnicy straszą, jakie to jest ryzyko, tak jak właśnie z tą działalnością gospodarczą było, że jeśli handlujesz na giełdzie, powinieneś mieć działalność, a nigdy żaden prawnik nie miał takiej sprawy. Przynajmniej ja na wielu konferencjach zadawałem to pytanie, no i każdy wtedy nabierał wody w usta, że tak naprawdę takich spraw nikt nie ma, ale dobrze się o tym pisze artykuły. Więc tak samo tutaj. Jeśli weźmiesz pożyczkę ze spółki i będzie to pożyczka na 50, 100, 150 tysięcy, uważam, że nikt ci tutaj tego nie zakwestionuje. Ale jeśli weźmiesz pożyczkę nagle na 2 miliony złotych i wykupisz apartament w Warszawie, to weźcie pod uwagę, skąd skarbówka będzie wiedziała o takiej czynności. Samej wypłaty tych 150 tysięcy naprawdę, o ile nie jesteś na jakiejś takiej ryzykownej działalności, żeby ktoś cię nas składał do nosy, to nic skarbówka się o tym nie dowie. Ale jeśli ty kupisz ten apartament za 2 miliony złotych, to akt notarialny trafi do skarbówki. Tak. Jest typowanie podatnika do kontroli. Typowanie podatnika do kontroli bazuje właśnie na tym, że składasz zeznania podatkowe, kupujesz ruchomości jako samochody. To też również trafia do skarbówki i w ramach całego tego mechanizmu jest w końcu, że hej, wytypujemy X-a do kontroli, trzeba sprawdzić, czy on ma na przykład legalne źródła pochodzenia majątku. No dobra, no to wspomniałeś o tych kontrolach. Jak często w Polsce osoby fizyczne są kontrolowane? Często jak do mnie przychodzą ludzie, ja właśnie mówię od razu, macie mniej niż 1% szansy na to, że dostaniecie kontrolę. Kontroli z zakresu kryptowalut praktycznie nie ma. Po prostu tak to wygląda. Złożyliśmy w tym roku wniosek o udostępnienie informacji publicznej, ile było kontroli z zakresu rynku walut wirtualnych. Niestety urzędy skarbowe nie prowadzą takich zestawień, więc nie uzyskaliśmy informacji w tym zakresie, ale mogę ci powiedzieć, że co do osób fizycznych mieliśmy zaledwie 3 kontrole jak dotąd przez cały okres kilku lat, jak zajmujemy się rynkiem kryptowalut, ale są kontrole z UCS-u. I kontrole z UCS-u tam 3 lata temu były 2, później 3, teraz było 9 w 2020 roku. W tym ostatnim roku to już mieliśmy około 15, więc kontroli z urzędów celno-skarbowych jest więcej, tyle że UCS-y, wszystkie kontrole, które mieliśmy, dotyczą przedsiębiorstw, czyli firmy, które zajmują się kryptowalutami, firmy na przykład, które robią tokenizację, to one mogą podlegać takiej kontroli. Ale osoba fizyczna naprawdę, ani razu też nie mieliśmy kontroli przy osobie, która zarobiła mniej niż 1 000 000 złotych. To jest taka ciekawostka, że do małych w ogóle nie strzelają z całą swoją machinią urzędniczą. Powiedz mi, czy z twojego doświadczenia prawniczego, zarówno jeżeli chodzi o kontrolę osób fizycznych, jak i kontrolę UCS-u dla przedsiębiorców, czy wynikło dla tych przedsiębiorców i osób fizycznych jak dotąd coś negatywnego z tytułu tych kontroli? Negatywnego, zależy jak na to patrzeć. Negatywnego, że był wynik tej kontroli i no jest on negatywny dla podatników i to funkcjonuje tak, że jak mamy już ten wynik, to możesz się zastosować. Tak. A jak się nie zastosujesz, to zrobią ci postępowanie podatkowe, które skończy się decyzją, od której możesz się odwołać, później jest zaskarżenie do sądu i cała ta machina. To trwa bardzo długo. Na lata jest cała procedura, więc w tym momencie żaden z naszych klientów nie dostał kary, tak to nazwijmy, podatkowej za to, że mu cokolwiek zakwestionowano, ale domyślam się, że może tak być. Jeszcze jedna ciekawostka, w żadnej sprawie, mimo że organy mają taką możliwość, nie złożyli tutaj zawiadomienia, że było przestępstwo karno-skarbowe. To ciekawe, ale to jest bardzo ciekawe i bardzo ważne to, co powiedziałeś. W sytuacji, w której właśnie przychodzę jako osoba fizyczna kontrolę, dostaję protokół z tej kontroli i użyłeś takiego stwierdzenia, że mogę się zastosować. No. Do czego mam się zastosować? Do tego wyniku z kontroli. Na przykład zostanie tam wskazane, że
rozpoznałeś sobie przychody w sposób X, a powinieneś je rozpoznać w sposób X i że uszczuplenie Skarbu Państwa jest na 270 tysięcy. W związku z czym te 270 tysięcy powinieneś zapłacić, powinieneś na przykład skorygować swoje zeznanie podatkowe i wtedy zastosowałeś się do całego wyniku. Czyli, bo dla mnie jest istotna jedna informacja. Wyobraźmy sobie, że ktoś optymalizuje no właśnie swoje podatki, no i gdzieś tam pomylił się. To czy normalnie możemy założyć, że taką najgorszą sankcją dla niego, jeżeli oczywiście będzie się później stosował do instrukcji urzędu, jest to, że on będzie musiał zapłacić ten podatek, który i tak by musiał zapłacić, gdyby się nie pomylił. Tak, wraz z odsetkami. Wraz z odsetkami. Tak jest bardzo możliwa sankcja. Wciąż jest możliwość nałożenia grzywny, ale mówię, wcale nie jest tak, że cały mechanizm, cała machina podatkowa Krajowej Administracji Skarbowej jest aż tak mocno nastawiona na karanie indywidualnych tych osób fizycznych No tak. po prostu. Firmy niestety są pod większym ostrzałem. Firmy to znaczy spółki czy jednoosobowe działalności gospodarcze? Głównie spółki, ale jednoosobowe działalności gospodarcze też. Widzę taką zależność, że firmy, które chcą w jakiś sposób zajmować się kryptowalutami, zaczynają być przedmiotem zainteresowania skarbówki, że co do nich są tak zwane czynności wyjaśniające, czynności sprawdzające robione, czyli urzędy pytają ich o sposób rozliczeń, co to są za transakcje, ale nie wszczynają formalnej kontroli. Czyli tak naprawdę jest wzajemne badanie się skarbówki z podatnikiem i czy z tego wszystkiego wyjdzie kontrola. Ostatnio niestety mieliśmy taki jeden przypadek, że czynności sprawdzające odpowiedzieliśmy, no ale niestety nie spodobały im się odpowiedzi i wszczęli kontrolę. Jasne. Dobrze. Jak rozliczam się jako podatnik, powinienem zgłaszać swoje przychody i ewentualnie stratę, tak? Swoje koszty. Swoje Nie koszty, ma tak. strat. No właśnie, przepraszam. Mam przychód, mam koszt i z tego wychodzi mi albo dochód, albo strata. Albo mam koszty, które mogę w następnych latach wciąż No właśnie. rozliczyć. Jak to wygląda teraz? Rozumiem, że w Polsce system podatkowy, jeżeli chodzi o krypto, na przestrzeni ostatnich 2 lat mocno się nie zmienił. Nie zmieniły się przepisy, za to z orzecznictwa sądowego i z interpretacji wiemy coraz więcej. Okej. Na przykład wiemy to, że był taki pogląd, że koszty z zakresu kryptowalut można rozliczać tylko w ciągu 2 lat. I żebyście wiedzieli, to nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłem, tylko to było na stronie ministerstwa wskazane. Więc część osób mówiła, że można sobie te koszty rozliczać tylko w ciągu 5 lat, ale to była bzdura i w ustawie było zapisane, że to nie dotyczy do walut wirtualnych. Tak. Ministerstwo mówiło, że tylko w roku poniesienia i w roku bezpośrednio następnym, czyli w ciągu 2 lat. No i poszliśmy po interpretację podatkową i na szczęście powiedziano, że te koszty można rozliczyć w nieskończoność. Więc to jest taka jedna z rzeczy, której się dowiedzieliśmy. Inną rzeczą, którą się dowiedzieliśmy jest, że jeśli dostaniesz, Sławek, ode mnie pożyczkę w krypto, to nie będziesz musiał zapłacić PCC. Też dosyć ciekawa rzecz, Tak, nie? tak. Inną rzeczą jest to, że skarbówka, Krajowa Informacja Skarbowa nie chce zrobić interpretacji, czym są konkretne tokeny. Czyli jeśli wyemitujemy wspólnie NFT-ki i zapytamy, hej, skarbówko, czy te nasze NFT-ki możemy rozliczyć w sposób taki a taki, to oni powiedzą, ale czym są te wasze NFT-ki? I mimo, że orzecznictwo sądowe mówi, że powinni zinterpretować te NFT-ki samodzielnie, to tego nie zinterpretują. Kolejną rzeczą, już obiecuję ostatnią, nie będę tutaj 10 rzeczy mówił, ale jest interpretacja, którą na moim kanale możecie zobaczyć, że transakcje NFT, jeśli uznajemy, że NFT nie są walutą wirtualną, a zdecydowanie uważam, że nie są walutą wirtualną, to powinny podlegać pod podatek PCC, czyli 1% od każdej transakcji powinno się zapłacić, co trochę zabija rynek wielokrotnych transakcji na NFT, ale z drugiej strony transakcje do 6 000 złotych są zwolnione z opodatkowania, więc coś, czego nikt dotąd nie wiedział, a moja koncepcja tutaj chwyciła, więc z tego akurat jestem zadowolony, że te 6 000 możemy sobie stosować. To zaraz do NFT wrócimy, bo tutaj jest chyba jeszcze więcej nieporozumień z tym związanych.
dobrze zrozumiałem, że mogę sobie kumulować stratę z zysków, znaczy na obrocie kapitałowym czy na obrocie kryptowalutowym. No. Czy to się łączy? To, co zrobiłem na krypto i co straciłem na akcjach? Czy Nie, to są... nie łączy się. To są dwie zupełnie osobne rzeczy. To, co masz na akcjach, to rozliczasz osobno, a to, co Rozumiem. masz na walutach wirtualnych, rozliczasz osobno. Więc jeżeli przez 5 ostatnich lat sumaryczna moja strata to była, no, nie wiem, 100 tysięcy złotych, a w tym roku zarobiłem 100 tysięcy, to nadal jestem zwolniony, znaczy nie muszę płacić podatku. Tak, To, bo masz te 100 tysięcy złotych na swoich kosztach, czyli dokupowałeś po fragmenciku bitcoina, aż masz 100 tysięcy złotych, ale stwierdziłeś w pewnym momencie, że wychodzę ze stratą, tak. z całości nawet sprzedałeś wszystko za 50 tysięcy złotych, więc na picie masz 50 tysięcy przychodu, 100 tysięcy kosztu i jak w przyszłości wrócisz na rynek kryptowalut z jakiegoś powodu, to te 50 tysięcy różnicy czeka. wciąż właśnie, pięknie powiedziane, nadal na ciebie czeka, zachęca cię do wejścia w rynek i do rozliczenia. Rozumiem, a czy tą stratę, tych 50 tysięcy złotych, o której tutaj już powiedziałeś, dajmy na to, ja ją zgłosiłem w roku 2020, w 2021, 2022 nic nie robiłem. Czy ja powinienem w tych latach zgłaszać, jakby przedłużać tą stratę gdzieś w picie? Czy Ja mogę uważam, założyć, że Urząd Skarbowy o tym Nie, pamięta? ja zakładam, że tutaj nie trzeba tego robić, bo nie zrobiłeś żadnej transakcji w tym względzie. Ustawa mówi, że nawet jeśli tylko i wyłącznie kupiłeś kryptowaluty, to nawet to powinieneś wykazać, ale ty tutaj nie masz żadnej transakcji przychodowej, ani żadnej transakcji kosztowej, w związku z czym uważam, że nie ma żadnego problemu w tym względzie. I teraz popatrzmy realnie. Jeśli przyjdzie do ciebie kontrola, że przez 2 lata wobec braku transakcji nie robiłeś niczego, nie złożyłeś PIT-u 38, a po 3 latach go złożysz, jakby uwzględnisz sobie to wszystko bez korekty starych, przyjdą do ciebie i powiedzą, że jednak trzeba było złożyć korektę, co uważam, że nie jest słuszne, to złożysz tą korektę i nie wierzę, że nawet dostaniesz grzywnę jakąś z tego powodu. Jasne. A jeśli dostaniesz, to nie będzie tak, że nagle ta grzywna jest na 100 czy 200 tysięcy złotych. To jest naprawdę ludzkie postępowanie i nie ma co tutaj za wieloma prawnikami podążać, że wszystko ma bazować na strachu i podatnicy są pod wiecznym ostrzałem. Tutaj zróbmy krótką dygresję. Muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba, Maćku, to, że ty zawsze mówisz o ewentualnym ryzyku. I to, jaki jest prawdopodobieństwo właśnie jakiejś tam kontroli czy czegoś takiego. Mniej bardzo niż to 1%. szanuję. Tak. Mniej niż 1%. Jest to bardzo ważne i uważam, że prawnicy, jak udzielają porad prawnych, to oprócz tego, jak mówię, jak powinno być zrobione tak, żeby papież i cały urząd był szczęśliwy, to jednocześnie też powinni mówić, jakie jest prawdopodobieństwo jakichś negatywnych sankcji. Ale myślę, że by się nie spodobało to wielu izbom radcowskim, takie wprowadzenie czegoś takiego, ale byłoby to z pewnością ciekawe, że prawnik ma obowiązek określić ryzyko procentowe. No dokładnie, no bo na tej podstawie można podejmować jakieś decyzje. Lećmy dalej. Ustalmy, że ja mogę pewne rzeczy mówić. Aha. Wiem, że ty do końca nie możesz, tak, bo reprezentujesz tutaj pewną substancję prawną, na którą nakłada się pewien kodeks i pewne ograniczenia. Także jak ja coś powiem, to po prostu kopnij pod stołem i tyle. Co się dzieje? Inny case, weźmy. Kończy się rok 2022 i dajmy na to, że po raz pierwszy miałem jakiś przychód taki istotny. I nagle sobie przypominam, że ja w 2018, 2019 i 2020 ponosiłem straty z tytułu krypto, czy tam koszt, przepraszam, ale ja tego nie zgłaszałem. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Jest wyjście z tej sytuacji. Chcieliśmy przeforsować taką koncepcję, że nie trzeba składać korekty wcześniejszych PIT-ów. Wyszliśmy z założenia, że tak naprawdę tylko i wyłącznie chodzi o matematykę, żeby to się wszystko zgadzało i wystarczy wykazać to w tym ostatnim roku. Powiedziano nam, że nie, że niestety trzeba złożyć korekty wcześniejszych PIT-ów i w ten sposób sobie to uwzględnić. Ale co ciekawe, powiedziano, że jeśli miałeś koszty na przykład w 2015 roku, generalnie zanim rynek kryptowalut w Polsce został uregulowany, to ten koszt z 2015 roku możesz uwzględnić w pierwszym roku, kiedy weszły regulacje dotyczące kryptowalut, czyli w pierwszym roku funkcjonowania PIT-u 38 z walutami wirtualnymi. Okej, no dobra, bo kiedyś słyszałem takie stwierdzenie i przyznaję, że przez jakiś czas nawet funkcjonowałem w takim modusie, że jeżeli nie zgłosiłem swoich kosztów związanych z krypto,
jeszcze raz, kosztów czy straty? Kosztów. Kosztów. Swoich kosztów związanych z krypto, no to generalnie przypada mi szansa na to, żebym mógł je uwzględnić. Nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego. Koszty nie przypadają w tym względzie. No to jest bardzo dobra wiadomość. A co mam zrobić, jeżeli zapomniałem się rozliczyć i powinienem zapłacić podatek? Znowu korekta PIT-u i tak samo tutaj to, co w poprzednim przypadku, składasz czynny żal i składając czynny żal już wyłączasz się z odpowiedzialności za czynu zabronionego. Także jakby bardzo, bardzo prosta kwestia. I tak naprawdę to wygląda, że jeżeli ja pierwszy pójdę się ukarać, w sensie przyznać i... Przyznajesz się, płacisz, składasz ten PIT, płacisz zaległy podatek, wyliczasz sobie odsetki w związku z tym, na dzień złożenia tego zeznania składasz i koniec. Nawet nie wiecie, ilu znanych youtuberów, bo sorry, ale tak trzeba to powiedzieć bez imion i nazwisk, zrobiło coś takiego. I co ciekawe, naprawdę nie ma kontroli po tym. Składasz to wszystko i jest w porządku. Często ludzie mówią taką historię, że no ja mam te kryptowaluty, no ale kurczę, nie do końca jestem w stanie jednoznacznie pokazać, skąd one są. Tak. Tutaj prawo podatkowe jest troszeczkę odmienne od prawa karnego, bo normalnie w prawie karnym mamy domniemanie niewinności, prawda? W prawie podatkowym jest tak troszeczkę domniemanie winy, jest odwrócony ciężar dowodowy. Artykuł 25g ustawy PIT-owskiej, który mówi, że musisz udowodnić legalność swojego majątku, jeśli to jest w ciągu ostatnich 5 lat, a uprawdopodobnić, jeśli jest ponad 5 lat. Tylko że organy skarbowe podchodzą dosyć tak swobodnie do tego, zwłaszcza do tego uprawdopodobnienia. Jeśli ty będziesz w stanie wykazać w jakikolwiek taki realny, wiarygodny sposób, że ty kupiłeś na przykład ETH na samym początku, jak jeszcze było w formie ICO za waluty, będzie w porządku. Masz wykazane źródło pochodzenia środków. Okej, czyli nie jest prowadzone dochodzenie takie jakieś głębokie, jak na razie, tak? Jeżeli chodzi... Słuchaj, jeszcze ani razu nie spotkałem się przy kontroli z tym, żeby zapytali o transakcje na blockchainie, czyli żeby poprosili o identyfikatory i tak dalej. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić taki scenariusz, że jeżeli ktoś musi udowodnić źródło pochodzenia środków, a nie ma za bardzo pomysłu, jak to zrobić, no to może powiedzieć, że kupił tego bitcoina w 2011 roku i to mu się tam odpowiednio rozmnożyło. Tak, tylko że ten zakup powinien być przynajmniej uprawdopodobniony. A co to znaczy uprawdopodobniony? Uprawdopodobniony. Na przykład, jeśli zarejestrowałeś się na giełdę kryptowalut chińską... To powinieneś mieć maila. Dokładnie, powinieneś mieć maila. Powinieneś mieć dowód, że przesłałeś tam przynajmniej środki. Ej, no sorry, ale jest to uprawdopodobnienie, prawda? No tak. Przy jakimkolwiek postępowaniu sądowym każdy zdrowo myślący sędzia, jeśli jeszcze chce się poprzeć wiedzą ekspercką, to zasięgnie opinii biegłego. No i co biegły powie? No, środki na giełdę kryptowalut przesyła się zwykle po to, żeby kupić krypto. No tak. Nie ma zwykle zbytnio innego powodu, żeby zrobić coś takiego, więc jest to jak najbardziej uprawdopodobnione. Okej. Czy jest jakiś legalny sposób, albo czy jest jakieś takie miejsce na świecie, gdzie mogę nie płacić podatku od krypto? Tam, gdzie podatek od zysków kapitałowych będzie 0%, albo tam, gdzie będzie występowało zwolnienie z podatku z zakresu walut wirtualnych, na przykład w sytuacji, kiedy mamy hodl, czyli będziemy trzymali przez określoną ilość czasu. W Niemczech swego czasu robiliśmy rozliczenie podatkowe, ale od razu wyprzedzając to zapytanie, nie robimy tych rozliczeń tak masowo. Mamy tam kancelarię współpracującą i po prostu odsyłamy tam, przy czym my często przygotowujemy zestawienie i polega to na tym właśnie, że jeśli wykopiesz kryptowaluty i trzymasz rok, to sprzedajesz to bez podatku. Wiem, że bardzo popularna była Portugalia, że Portugalia też ma zwolnienie z opodatkowania dotyczące kryptowalut. Portugalia nie ma takiego zwolnienia. Okay. Miałem tam też konsultacje z jedną kancelarią, bo przepisywanie informacji z internetu, artykułu to jest wspaniała rzecz, a jednak jak jest doradca podatkowy tamtejszy, to oni tłumaczyli, że Portugalia tak to pokazali, mamy zamknięty system podatkowy. W tym systemie podatkowym, w tym naszym pudełku nie ma kryptowalut. Jako że nie ma kryptowalut, nie podlegają one opodatkowaniu. Ale wiedzcie, ludzie ode mnie, że jeśli przyniesiecie nam swoich klientów i ci wasi klienci mają krypto ze swojej działalności zawodowej, to Portugalia ich opodatkuje nie z kryptowalut, tylko z działalności zawodowej. I mimo, że oni mają zyski z kryptowalut,
to za działalność zawodową i tak będą musieli zapłacić podatek. Tak to formalnie wygląda. Oprócz tego ten brak zysku kapitałowego jest na przykład na Gibraltarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, tylko jest ważna rzecz. Jeśli jesteś rezydentem podatkowym Polski, to tutaj płacisz swoje podatki. Musiałbyś faktycznie się przeprowadzić, zmienić swoje centrum interesów życiowych, czy przebywać w danym kraju ponad 183 dni i wtedy będziesz tamtejszym rezydentem podatkowym. Okej. No i myślę, że to jest bardzo ważna wskazówka. Jedno z ostatnich pytań, czyli jeżeli dostaję wynagrodzenie w krypto, a to jest coś, co nadal nie jest popularne, ale staje się coraz bardziej popularne, to za co płacę podatek? Płacisz podatek dokładnie tak samo, jakbyś dostał wynagrodzenie we fiatach. Wynagrodzenie w krypto nie jest taką metodą optymalizacyjną. Wiem, że nie jest to najwspanialsze, co tutaj rozmawiamy i chciałbyś usłyszeć, że takie zwolnienie z opodatkowania. Nie ma tego zwolnienia. Napisaliśmy trzy nawet wnioski o interpretację, ale w jednym mamy negatywne stanowisko. W każdym razie funkcjonuje to tak. Jeśli Sławek, ja na przykład na działalności gospodarczej, bo to jest taki transparentny przykład, ja wystawię fakturę na spółkę z Ameryki za świadczone przeze mnie usługi na 100 000 złotych i dostanę zapłatę w krypto, to od tej wystawionej faktury będę musiał zapłacić normalnie zaliczkę na podatek dochodowy. I teraz ty mi powiesz, no a co? A później jak sprzedasz te krypto, Właśnie. to jest drugi raz opodatkowanie. Nie ma drugiego opodatkowania, bo tam dochodzi do bardzo specyficznego barteru. Z jednej strony ja sprzedaję swoją usługę, a z drugiej strony kupuję od Ameryki, od tej spółki amerykańskiej kryptowalutę. Więc do rzeczy. Moja faktura na 100 000 jest jednocześnie moim kosztem na zakup kryptowalut. Więc jeśli wystawiłem fakturę na 100 000 i sprzedaję później te krypto warte 100 000, to na PIT-cie 38 mam 100 000 przychodu, 100 000 kosztu, nie mam żadnego podatku dochodowego. Inną ciekawostką jest to, że jeśli dostanę dywidendę z zagranicznej spółki w kryptowalucie, to również ten mechanizm tak samo będzie zastosowany. Poszliśmy jeszcze z taką koncepcją, że jeśli dostanę bonus w kryptowalucie, to czy ten bonus będziemy mogli rozliczyć 3% podatkiem, ale na razie w tym stanie faktycznym, którym opisaliśmy, czyli ja świadczę usługi na ryczałcie na rzecz spółki amerykańskiej i chcę to rozliczyć jako bonus, bo spółka mi dała tamtejsza krypto jako nagrodę za dobrą pracę, to powiedzieli nam w interpretacji, że niestety, ale ze względu na to, że świadczymy usługi, to ten bonus jest nierozerwalnie związany z tymi usługami, trzeba go normalnie opodatkować na ryczałcie. Idziemy z następną interpretacją podatkową, tym razem mówimy, że dostajemy bonus od zupełnie innej spółki, oderwaniu od świadczonych usług i zobaczymy, co nam powiedzą. Bo wiesz, co jest ciekawe? Że na fiatach taka interpretacja przeszła, czyli że można to rozliczyć na bonusie, ale na krypto już nam tego nie dali. Już powiedzieli, że nie, już chyba wyczuli nosem, co się święci. Okej. Macie jeszcze jedno pytanie. NFT. Wokół NFT jest strasznie dużo nieporozumień. Wydaje mi się, że to się bierze z tego, że NFT-kami zajmują się kryptowalutowcy, a powiedzmy sobie szczerze, NFT to jest coś zupełnie innego niż takie klasyczne kryptowaluty. Nie jest to token płatniczy. No, dokładnie. Wspólną częścią jest to, że wykorzystujemy tutaj blockchain, tak? Czy jeżeli kupuję za fiaty NFT, czy ta transakcja jest traktowana z perspektywy podatkowej, tak jakbym kupował inne kryptowaluty? Nie będzie tak traktowana, jeśli uznajemy, że NFT-ki nie są walutą wirtualną. A jak pójdziesz po interpretację, czy NFT-ki są walutą wirtualną, to dostaniesz stanowisko odmowne, że Krajowa Informacja Skarbowa nie jest od kwalifikowania tego, czy to jest waluta wirtualna, czy nie. Według mnie jednak nie jest to waluta wirtualna. Dlaczego nie jest to waluta wirtualna? Bo widać tam ewidentnie coś innego niż klasycznie w Bitcoinie, w Litecoinie i w wielu innych kryptowalutach. Nie jest używane jako token płatniczy, jest tam warstwa graficzna wyciągnięta na pierwszy element, czyli to jest tak samo, jakbym kupował, no dobrze, podobnie jakbym kupował logo czy cokolwiek innego. Nie ma tej cechy, która jest immamentna dla walut wirtualnych. Okej, czyli taki zabieg na przykład, że już mam właśnie swoje ETH i kupuję sobie za to jakiegoś NFT-ka i żyję w przekonaniu, że ja nie wyszedłem z krypto do fiatów, bo nie wyszedłem tak naprawdę. Do fiatów nie, ale przychód ci powstał wtedy.
zapłata ETH za NFT będzie wtedy potraktowana tak, jakbym sprzedał swoje ETH. Bo co się uważa za sprzedaż waluty wirtualnej? Regulowanie swoich zobowiązań, między Okej. innymi. Okej, rozumiem. Więc tak to wygląda formalnie. Więc to jest bardzo ważna rzecz dla wszystkich tych, którzy nas oglądają, że nie należy traktować NFT-ków w Polsce jako takie klasyczne kryptowaluty, czy w ogóle jako kryptowaluty. I to nie jest tak, że jeżeli ja zamienię swoje kryptowaluty na kolekcję NFT-ków, to nie wyszedłem. Tutaj, bo znowu, szansa na to, że ktoś zrobi kontrolę jest ekstremalnie niemała, niska. tak. No ale wyobraź sobie, Sławek, że jednak przyjdą z kontrolą, zrobiłeś sobie 1000 transakcji tego typu. Transakcje są na ponad 1000 zł, czyli że te NFT-ki są warte więcej niż 1000 zł, bo od 1000 zł się płaci dopiero PCC i nagle zbiorą ci te całe PCC do kupy, dadzą ci jeszcze karną stawkę PCC do zapłacenia, no i pójdziesz z torbami najzwyczajniej w świecie. Więc o ile przez całą rozmowę mówiłem, że no jest ludzkie podejście, ryzyko jest niewielkie, to tutaj ta sankcja, że jeśli cię już złapią za rękę, no to będziesz podany na talerzu wręcz i możesz skończyć źle przez taki handel. Czy dobrze rozumiem, że jeżeli kupuję jakiegoś NFT-ka za krypto, to nie dość, że tak naprawdę jestem traktowany tak, jakbym z tym krypto wychodził do fiatów, czyli powstaje mi tutaj przychód, to jeszcze będę musiał zapłacić podatek PCC. Powinienem zapłacić podatek PCC. Tak. Okay. I to mamy wprost w interpretacji. To jest bardzo duże ograniczenie, jeżeli chodzi o obrót NFT-kami. Tak, no mówię ci, że nie ma aktualnie tak, żeby zrobili jednoznaczną kwalifikację. Widziałem inną interpretację, to już akurat nie jest nasza interpretacja, w której poszli w koncepcję, że NFT-ki są instrumentem finansowym. Tak. No, można iść w taką koncepcję, no ale to znowu, to nie są waluty wirtualne, to są instrumenty finansowe, więc widzimy następne zagrożenie, że skarbówka to przyklasnęła, no ale ktoś opisał tak stan faktyczny, że NFT-ki traktują jako instrumenty finansowe, no i koniec. No i wiesz, i takie interpretacje się tutaj rodzą i tak się praktyka. Rozumiem, że zawsze jak w przypadku młodych obszarów legislacyjnych, tak pięknie to powiedziałem, czekamy na orzecznictwo, tak? I wtedy będziemy mieli jakieś takie bardziej silniejsze wytyczne. Dokładnie tak. Dobrze. Ale Maciej, musimy jeszcze porozmawiać o jednej rzeczy ostatniej. O której? Najbardziej popularnej w ostatnim czasie, czyli koparki. O, Nieskończony temat koparek. Miałeś kiedyś koparkę? Nie, ja akurat należę do tych kryptowalutowców, którzy koparkami się nie zajmowali. Osobiście uważam, że prowadzenie takiego biznesu w Polsce wiąże się z tak dużym ryzykiem, bo ceny energii, no i tak naprawdę niestabilny przychód. No nie, uważam, że można krypto zrobić w inny sposób, ale wielu moich przyjaciół, również moich wspólników w Kandze kopało, więc możesz o tym opowiedzieć faktycznie. Wiem, że niektórzy się rozbijali. Pamiętam, jak były te problemy chyba w 2018 roku, jak tacy bliscy znajomi zamówili dużo koparek, chcieli wrzucić sobie to w koszt, chcieli sobie VAT odliczyć i przyszedł Urząd Skarbowy. Powiedział im, że nie wolno VAT odliczyć. Tak. To jest prawda. Więc 3 ciekawostki. Pierwsza rzecz to jest z tym VAT-em właśnie, że nie można zrobić tego odliczenia, przynajmniej tak wprost. Druga rzecz, żeby już nie przedłużać, nie da się wrzucić kosztu zakupu kryptowaluty do kosztów kapitałowych, czyli te wszystkie informacje, artykuły w internecie, które są, że interpretacje podatkowe są negatywne, ale wystarczy iść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i się wygra i koszt prądu i koparki kryptowalutowej można wrzucić w koszty, to dajemy w między bajki. Wszystkie sprawy w tym względzie przegrywamy i sądy mówią wprost, że ten wyrok łódzki wprowadza ludzi w błąd, bo tam w stanie faktycznym zostało opisane, że to jest koszt poniesiony bezpośrednio i sąd dlatego nie analizował już tego zakresu, więc uważajcie z wrzucaniem tych kosztów. Ja rekomenduję wszystkim, że nie wrzucać i nawet już nie przyjmujemy spraw o interpretację w tym zakresie, bo orzecznictwo jest jasne. I ostatnia ciekawostka na koniec. Zobacz, jak kupujesz koparkę za fiaty, to ustaliliśmy, że nie możesz sobie tego wrzucić w koszty, prawda? Jak kupisz krypto za 50 000 złotych, to masz koszt 50 000. Tak. I następnie jak kupisz za tego bitcoina albo USDT koparkę, to powinieneś rozpoznać przychód swój, bo uregulować swoje zobowiązania. A pamiętasz, co mówiłem wcześniej, że skarbówka nie jest w stanie dojść do takich transakcji? No tak, bo nie robi transakcji, znaczy nie analizuje transakcji na blockchainie na przykład. No właśnie. Rozumiem.
No, więc Tak. skoro skarbówka nie jest w stanie rozpoznać, że ty kupiłeś tą koparkę, to tak naprawdę jakbyś niepoprawnie nie wpisał tego na swój PIT-38, Tak. to będziesz miał koszt 50 000 złotych, a przychód ci się rozpłynął w powietrzu, bo nie wiedziałeś, ale niestety jest to niepoprawne. Tak. Ja rozumiem, że jest to niepoprawne i jeżeli ktoś ma świadomość, że nie powinien tak robić, to nie powinien tak robić. Nie powinien Tak. tak robić zdecydowanie. Drodzy Państwo, to był Maciej Grzegorczyk. Maćku, bardzo dziękuję. Jak zwykle również. to była bardzo ciekawa rozmowa. A wy dajcie znać proszę w komentarzach, jak oceniacie ten odcinek w skali od 1 do 6 i napiszcie pytania, bo kolejnym razem, jak będę z Maćkiem rozmawiał, to będę po prostu mu te pytania zadawał. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Dziękujemy.